Pora na pierogi. Co prawda dziś niedziela, ale czy komuś kiedyś pierogi nie smakowały? Bo mi na przykład zawsze smakują dobrze pierogi. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego będę jeść pierogi łyżką, to dlatego, że zgubiłam widelec. Ale pierogi takie podsmażone. I normalnie w Polsce to też do pierogów czasami dajemy śmietanę kwaśną. Ja nie mam kwaśnej śmietany, ale mam skyr. I chyba dzisiaj go wykorzystam właśnie, żeby sobie zastąpić śmietanę. Pewnie wam narobię teraz smaka na te pierogi. Najgorsze co może być, to jak jest człowiek za granicą i nie ma możliwości, żeby w ogóle sobie takie pierogi ogarnąć. Wiadomo, że można zawsze w domu, ale przecież jak się jest w trasie ileś tam, albo jak się nie umie zrobić pierogów, no to jak? Pierogi łyżką to jest dla mnie szczyt wszystkiego, ale dobra. Śmietana lepiej pasuje, wiecie co? Ten skóry chyba tak średnio. A teraz pokażę wam, jak spędza się weekend w trasie. Bierze się Bristol, bierze się taśmę, bierze się projektor Kiano Vision 2. To jest kompaktowy, mobilny projektor, który ma swoje własne zasilanie, baterię, która starcza na 2,5 godziny. I teraz będziemy oglądać filmy. Już wam pokazuję. To jest podstawa. Tutaj jest magnes, tutaj jest taka jakby powiedzmy gumka antypoślizgowa. To jest bateria, taki powiedzmy powerbank. Mamy tutaj kabel. I teraz bierzemy sam projektor. Tutaj jest kabel do ładowania, bo możemy sobie go doładowywać, nawet musimy. Tu jest pilot do sterowania. Bo jak będziemy leżeć na łóżku, no to kto będzie? Dobrze. I to jest teraz projektor. Jak widzicie, jest w takiej fajnej, przynośnej torbie. Gdzie byście nie chcieli jechać z nim, weźmiecie i się nie pobija, bo jest porządnie zabezpieczony. Nawet mnie już przetrwał w trasie trochę. Ściągamy wszystkie. Tak. Tak wygląda nasz projektor. Tutaj też ma gwint, zawsze można sobie go osadzić na jakimś statywie. No i teraz posłuchajcie, bo tu jest magnes. Dzięki temu nie będzie się przewracać, będzie stabilny. No i teraz potrzebujemy sobie go odpalić i ustawić. Tutaj mamy kabelek, podłączamy sobie pięknie do projektora. Włączamy, widzicie, naładowany. I teraz odpalamy projektor i już nam się włącza. W jaki sposób możemy go użytkować? Pierwszy, najłatwiejszy sposób, macie filmy na USB. Patrzcie. Podłączacie tutaj i od razu oglądacie to, co macie. Druga opcja jest taka, że jeżeli macie filmy na laptopie, no to tutaj jest kabel HDMI, podłączacie do laptopa i po prostu oglądacie. Trzecia opcja, moja ulubiona, jest taka, że aktywujecie sobie w telefonie hotspot osobisty, tak jest w trasie, podłączacie sobie projektor pod Wi-Fi, no i korzystacie wtedy z aplikacji Netflix, YouTube i te wszystkie streamingowe. Jeszcze inna opcja to jest Miracast, innymi słowy to jest udostępnianie ekranu, czyli możecie sobie zapisać jakieś filmy w telefonie i znowu połączyć się z Kiano i po prostu sobie wyświetlać zawartość swojego telefonu, co oczywiście oznacza, że możecie oglądać filmy, możecie na jakichś rodzinnych posiedzeniach oglądać sobie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Możecie w firmie robić prezentacje. Podłączamy, startujemy, ja już przyklejam sobie to i wam pokażę, jak to wygląda. Wyszło jak wyszło, patrzcie, nie jest źle, nie? Teraz jeszcze tylko zamykamy szyberdach. No to teraz spróbujemy go troszeczkę ustawić. Jego można ustawić na automat, ale można też sobie manualnie zrobić. Troszeczkę jeszcze bardziej, może go tak zrobimy i tak. Nie wiem, jak mnie słyszycie, bo tutaj w sumie klimatyzacja chodzi, ale tu się włączyły zdjęcia, ale jak chcecie wejść w trans, to możecie sobie włączyć takie coś. To będzie Kill Bill. O, jesteśmy w kosmosie. No dobra, ale włączamy teraz, czekajcie, bo aż nie widzę, gdzie to jest. Wchodzimy do domu. Ustawienia, tutaj jest sieć. Widzicie, ja już mam tutaj połączony swój telefon Wi-Fi. Przez Bluetootha możecie sobie na przykład podłączyć dodatkowe głośniki. Jakbyście chcieli robić jakieś wielkie show rodzinne na przykład, albo na cały parking, czemu nie w sobotę? Jest całe mnóstwo innych ustawień. Dobrze, i teraz tak, my wchodzimy tu.
I teraz, proszę Państwa, mamy tutaj na przykład, widzicie, YouTube'a, tylko jeszcze sobie ustawię ostrość. Widzicie, to jest to, ustawianie ostrości jest naprawdę mega łatwe. O. Jest tak, tak. Tak, jest tutaj. Tą trapezowatość i to też możemy zrobić, ale tym się trzeba troszkę pobawić, a jak będę leżeć, to mi to nie przeszkadza. Wchodzimy sobie w YouTube'a. Na przykład. I co? Fajne, nie? Samej mi się podoba. Ale bajerancki. A teraz sobie wyobraźcie, że macie chłodnię przed sobą, że sobie stoi taka chłodnia i sobie wyświetlacie tutaj na pulpit. Cały czas poluję na taką chłodnię, jeszcze mi się nie udało, ale to jest dopiero oglądanie, nie? Więc to widzieliście, jak wygląda taki film kinowy. A teraz jak weźmiemy sobie na przykład jakiegoś coś vlogerskiego, damy na przykład, o, Ewę. Zobaczmy, co tam u Ewy. Tak, damy na przykład. Widzicie, można sobie teraz przeglądać. Wróćmy do jakichś takich obrazów ładnych. O, patrzcie, tu by Ewa dopiero oglądała na projektorze. Tylko chyba trochę by mogła tam zmarznąć. I added like my tripod, my camera, 40 to the water, simply and quite short. Everyone who does this race comes here hoping to get something out of it, and it's not a medal or... Na dole zostawiam Wam linka ze specjalną ceną promocyjną. Według mnie w życiu bym nie powiedziała, że za te kilkaset złotych można mieć takiej super jakości projektor. Odsyłam Was do linka, zamówcie sobie i bawcie się dobrze w wakacje. Ale wyobraźcie sobie, że bierzecie projektor, bierzecie popcorn, bierzecie coś do picia, wsiadacie w osobówkę, bierzecie sobie znajomych albo swoją randkę, jedziecie gdzieś daleko, znajdujecie jakiś kawałek ściany i sobie oglądacie, nie? Stoicie, macie po prostu odsunięty szyberdach i taka randka. Więc polecam Kiano Vision 2. Patrzcie, jaki wolbek. Dzień dobry. No więc słuchajcie, jest poniedziałek rano. Kawa filtrowana szwedzka. Jezu, jaka ona jest mocna strasznie. Nawet jak na mnie to jest za dużo, ale ekspresy były akurat w serwisie, więc ja mam taką. No ale dobra, słuchajcie, bo o to chodzi, że jedziemy na rozładunek. 4 km stąd jest rozładunek. I tak sobie jeszcze patrzę na adres. Wczoraj sobie patrzyłam i mi się zmieniła godzina mojej awizacji na Volvo. Jeżeli jeździcie pod LKW, no to pewnie już wy wiecie. Jakbyście kiedyś jeździli, to pamiętajcie, że te godziny, jak macie jakiś tam spot, załóżmy, ja miałam na 8:40 ustawiony, a teraz w aplikacji mi się aktualizował na 8, więc to trzeba sprawdzać, bo tak mi powiedzieli w LKW, że tak to działa, że się ustawia spot, a Volvo dzień wcześniej jeszcze ostatecznie aktualizuje, potwierdza lub też zmienia trochę te godziny, tak widzicie, nie, że tak strasznie dużo, ale jednak trochę gdzieś tam się zmieniło, więc dobrze sobie patrzyłam, bym jechała na 8:40 i by było, trochę za późno, także nie mamy daleko. Ach, to jedziemy, nie? To jest... O, jedzie też ten Volvek. Finowie to mają ładne te zestawy. Jaki ja jestem durak. Patrzcie tu, ja się tyle męczę. To jest magnes. I to można dać tak. Tak. I tak. Już mi się nie będzie tak odchylać. A widziałam na targach, że przy takich małych tak dawali sobie, myślę, ale fajne, też bym takie chciała w swoim. I tak lepiej to w ciągu miesiąca to ogarnęło, więc wiecie, poczekajcie, bo tak z kolei mi jest tą koszulkę, tak mocno może tak. No dobra, to co, jedziemy. Parking, jakbyście chcieli stawać, bardzo fajny, bezpieczny, cichy, naprawdę fajny parking. Natomiast, no drogi, no nie ma się co oszukiwać z drogi. Więc trzeba się liczyć z dużym kosztem. Jak to się teraz otwiera? Ktoś ma jakiś pomysł? Entschuldigung? Może trzeba wyjść, otworzyć ten... Cisnąć. Tamten wyjechał tamtędy. Nic. My się może wycofiemy, pojedziemy tak tamten gdzieś dookoła.
Jeszcze Skania stała za mną, wiecie, nie chciałam jej przybrać. To by było głupie bardzo. To mi się otworzy, czy nie? Otwórz się, bramo. Pewnie trzeba wpisać PIN. Dobra. Jaki ten PIN był? 2571. Tak? Ale patrzcie, Wiśniowski, polska firma. Coś mi to pachnie, że to tu miałam zjechać. Myślę, że tak. Trzeba będzie jakoś zawrócić. Chyba tam zjechać i tam się meldować. Chyba tak. Albo tu można też było zjechać. Ej, kurde. Tak jest. I tutaj wyjdziemy na lewo. Tam się będziemy meldować. Może to jest wyjazd tutaj? Kurczę. Dobra, pojedziemy, zapytam. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że tu jest brama wyjazdowa, nie wjazdowa, ale nic, przynajmniej będzie jakaś informacja. Idziemy. No i słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że miejsce rozładunku jest rzeczywiście dobre. Natomiast meldować się trzeba gdzie indziej. Generalnie biuro meldunkowe jest właśnie tam, gdzie ostatnie. Tam musimy pojechać, się zameldować i wtedy dopiero wrócić tutaj. Dobra. 5 kilometrów. Będę za 10 się meldować. To już takie jest na granicy trochę spóźnienia w sumie. Ale skąd człowiek wiedział? Teraz się idę meldować. Is okay or not enough? Okay. No dobra, zameldowane. Dostałam takie coś. Dostałam bitwę. No i jak będę gotowa, znaczy jak oni będą gotowi z papierami, to mi zadzwoni i wtedy mam przyjść. A teraz dopiero zobaczyłam, że załadunek mamy w magazynie zewnętrznym. Nie w samym Volvo, tylko w magazynie zewnętrznym, ale wciąż jest to bardzo blisko tej lokalizacji, gdzie się rozładowujemy, więc bardzo fajnie. Na oko z 2 km. Więc dobrze, bardzo dobrze. Teraz jak czekamy, to zacznę otwierać paczkę z militariów. Tu jest plecak. No więc jak się domyślacie, jest tutaj dużo fajnych rzeczy, bo militaria.pl mają same fajne rzeczy i mają taką wysyłkę, że jednego dnia, jak do 10 bodajże zamówicie, to drugiego dnia jest u was już. Ale słuchajcie, ja tam wszystkiego wam nie pokażę. Gdzie jest to, co ja potrzebuję teraz, za chwilkę? To nie to. Tu są. Jest dużo rzeczy i pokażę wam je w późniejszym troszeczkę czasie. Ale teraz, co ja po prostu muszę wam pokazać,
To są rękawice. Nie było mojego rozmiaru akurat do tych takich moich ulubionych kolorem, natomiast te generalnie wyglądają bardzo podobnie, a chodzi też o właściwości. To u góry. Ja, jak nie mam tego impaktu, tych osłon na palcach, to się zaraz dzieje coś takiego jak tutaj. Raz po prostu nie miałam i już się od razu oczywiście uderzyłam. Więc to są takie fajne, ole. One na początku zawsze są takie sztywne, natomiast później się troszeczkę układają do ręki. Te są inne bez zapięcia tutaj. Mega, bardzo fajne. Bardzo Wam polecam takie rękawice. Wiem, że firma generalnie pewnie Wam dostarcza takie zwykłe skórzane rękawiczki. Natomiast ja w tych skórzanych nie jestem w stanie pracować z tego względu, że po prostu mam za małą dłoń wciąż i strasznie nieporęczną. I te skórzane to wiecie, raz się zamoszą, już jest później taka skorupa. Więc takie rękawice robocze, w zależności od tego, jak długo pracujecie, no to Wam potrafią, mi przy łańcuchach wystarczały na pół roku, więc w zależności od modelu one kosztują od 120 do 190 zł, więc jeżeli mniej pracujecie, tak na przykład jak na Volvim, jakoś tylko otwieranie tych boków i bez łańcuchów, no to one potrafią starczyć na 9 miesięcy, więc jest tak gigantyczny komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo pracy dla dłoni. Ja jak nie mam takich rękawic i ściągam te deski aluminiowe, no to wiecie, wystarczy, że gdzieś tam człowiek raz poleci, uderzy, i już jest szrama na dłoni, nie? A tutaj nie ma, bo one są tak pięknie właśnie wspomniane, więc polecam. Militaria.pl. Link w opisie. Chociaż te są tutaj sztywniejsze, ale myślę, że się troszeczkę ułożą. No, bo już ostatnio jak się właśnie ładowałam, rozładowywałam, to się okazało, że miałam te skórzane. Te skórzane też są fajne z militariów, ale nie mają tego impaktu, więc rękawice trzeba dopasować sobie do raz rodzaju pracy, dwa do preferencji, więc tamte będą lepsze do czegoś innego, a tak jak ja fujara, co chwilkę się gdzieś coś obijam, no to potrzebuję takich impaktów. Czekamy, a w trakcie czekania tydzień zjazdowy to jest taki tydzień, że się nic nie chce robić już, naprawdę. Jeżeli chodzi o jedzenie w aucie, no nie chce się robić śniadania. Mam tam serki, pomidorki mam, nie chce mi się. Ja je oczywiście zrobię, ale jeszcze nie teraz. Ładny dzień się robi w Göteborgu. Dziękuję, już tyle. Dobra, już idę. Już 25 jest napisane, ale dobra, rozumiem, że mam iść. Idę! Dobra. Jesteśmy, mamy już dokumenty i jedziemy teraz na ten adres pierwszy, w którym byliśmy. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś inne takie miejsce na świecie, gdzie jak się jedzie, to 80% samochodów to jest Volvo. Tak wszyscy tutaj dojeżdżają, to zobaczymy, jaka się teraz fala trafi, ale tak teraz jechałam, obserwowałam wszędzie Volvo. No ale w sumie przejeżdżamy przez miasteczko Volvo. To i tak dziwne, że są tu jakieś inne marki, ale też widzę, że też są jakieś tutaj pomiędzy inne firmy. No patrzcie, Volvo, Mercedes, Volvo, BMW, Volvo, Citroen, Volvo, ale same Volvo, to tutaj dopiero jest życie, patrzcie, volvowskie życie. Volvo, a z tyłu Honda. No, oj, nie spodziewałam. Rower. Widzicie? Dopiero widać w mojej kamerze.
Hi. Oh, we can drive in. And D2 is... Inside around. So I go to the right? Inside, yeah, and all the way around. And Yeah. then you're going to see D2. Okay, so it's like this. Thank you. Słuchajcie, jakbyście kiedyś mieli jechać na tą bramę RA, no to tak tutaj jest. Wjeżdżamy. Będzie Wolby wipczał. No wcisnąć czy co? Czyli tak, my szukamy D2. Kobiety tutaj widać, dużo kobiet. Będzie bude 20 na godzinę, dobrze. Podjeżdżasz ciężarówka? Zaraz. Just wait until it's done. Okay, so when he leave, I go there and I open the side, yes? Yeah. Thanks. No dobrze. Teraz możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, dokończyć tego mojego coś tam, żeby mieć energię na rozładunek. A po drugie, otworzyć sobie pęderkę, w sensie klamry, tylko zluzować. Patrz, jak to ładnie tutaj działa. Podjeżdża ciężarówka, od razu wózkowy podjeżdża. I do mnie tak samo podjechał wózkowy. Mega fajnie. To też oznacza, że to chyba będzie szybko szło, więc idę otworzyć te boki. W sensie zluzować sobie klamry. Teraz już tam chyba nie będę brała. Bo tak, bo nie ma gdzie kamerę postawić. No dobrze. Przyjechał mój wózkowy, powiedział, żeby za nim jechać. Gdzieś mnie idzie, rozładuje. Czy nas pozwolą kręcić, czy nie? A pytam. So I've got a question. Yes. Because I do vlogging, like for the YouTube. You think it's okay to put the camera for unloading here or not really? Ooh, I'm not sure. I'm just here over the summer, Okay. so I don't know if we're able to do that. Okay. So it's more like no rather than yes, right? Yeah, more like no. Yeah. Typ hon gör YouTube ifall hon får blogga när man lossar. Det blir... Oh, it's a... Oh, it's No okay. problem? Oh, perfect. Thank you. And it's okay for you too? Yeah, it's I'll just put the camera and yeah. Thank you. okay outside. Thank you so. But no, you're not. I'm just putting like this. You're not there. But thank you. Wiecie, po czym wiadomo, że będzie nowy iPhone? Po tym, że wyłącza się nagrywanie samo z siebie. Zawsze tak jest przy każdym iPhone'ie. Jak już ma być nowy iPhone, to ja już od lat nagrywam vlogi iPhone'em i wtedy się czasami tak okazuje, że włączam, przychodzę, a patrzę, po sekundzie się wyłączyło, albo po dwóch. Teraz się wyłączyło, widzicie, gdzie się wyłączyło. Więc generalnie to samo. Nie jest tak, że ktoś dzwonił. Nie jest tak, że coś przyszło, nic nie ma, natomiast się włączyło. Więc już potem wiadomo, że nadchodzi nowy iPhone. Tak już to robią, żeby cię stary na tyle wkurzył, żebyś chciał kupić nowy. Nie ma żadnej aktualizacji do zrobienia, nie ma nic. Ja już to przechodziłam wiele razy, wiecie. To jest mega wkurzające, bo człowiek nagrywa i nie widzi, że się po prostu wyłączyło. I tu, czy gdzie w końcu? Nie rozumiem. Idziemy dalej.
się poprzesuwa te belki tak za bardzo, trochę tak, albo trochę tak, to po prostu w pewnym momencie jest górą za wąsko, żeby wsadzić którymś, więc to jest ważne, żeby sobie poskładać równo. No i dzięki temu, jak coś, to później nie ma problemu. Dobra, zamykamy to. Co ona tutaj dzisiaj ma tej moja zabudowa? To musi być troszeczkę krzywa. Tam to trzeba podnieść. Bardziej pójdzie. Tak. Co dzień? Tak ją paliło. Tą stronę bardzo przesunięte. Jak my to zrobimy? Biodrze trochę boli. Prawie było. Dobra, wypoziomujemy to. Wtedy to musi wejść. Ja mam się męczyć. Polwi, weźcie i powietrze. W połowie siadł. Więc coś już pomogło. Że teraz dać całkiem na dół. Zobaczymy. O, widzicie, poszło. Trzeba się czasami z tym pobawić. Ale kurczę, już dawno mi tak nie zafałszowało. Ostatnim razem tak się namęczyłam, nie wiem, czy pamiętacie, w Słowenii. Pogodowaliśmy papier, chyba jakiś piątek wieczorem. Ciężki papier, to przynajmniej i tam było krzywo. O, tam to była masakra. Tam to się umęczyłam. Tam też myślałam, że ducha wyzionę. Wtedy chyba jeszcze nie miałam takiego doświadczenia z tą zabudową i nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić, żeby ona po prostu, żeby ją ustabilizować. Thank you so much. Which way is the exit? There? You just go around. Okay. Thank you so much. Have a good way. I tak wracając jeszcze do tego iPhone'a, to zauważcie, jak sobie teraz kiepsko radzi ze światłem. To jest po prostu obiektyw jakby, no masakrycznie, nie? I to jest, ja już to przeszłam 1000 razy, zawsze jest to samo, zawsze. Dobra, wyjedźmy tak, żeby zrobić miejsce kolejnemu zestawowi, a wtedy jeszcze skanujemy sobie dokumenty już, żeby było zamknięte zlecenie. I na załadunek. Och, ale powiem wam szczerze, że troszkę się napracowałam przy tym. Już jesteśmy na bramie. Wiecie co, zrobimy tak, że sobie tu wjedziemy. Na parking zeskanujemy te dokumenty, bo załadunek mam na 11, tak czy inaczej. Więc myślę, że sobie podjadę wcześniej. Natomiast zróbmy jeszcze te dokumenty. Dobrze. Wezmę sobie to na podkładkę na dokumentów. Dzisiaj tych dokumentów widzę, kilka jest, papierów. Chociaż nie w sumie, bo to będzie pojedyncze. Nie, to jest po prostu kilka różnych. Dobrze. Dobrze. No to nie, będziemy 4. No to skanujemy dokumenty, tak jak zawsze. Włączam tutaj nagrywanie. Wchodzimy na aplikację LKW. Dzisiaj mamy tą trasę. Dobrze, wchodzimy tu. Potwierdzenie rozładunku zrobimy. Czekajcie, coś nie tak zrobiłem. Tak. Dobrze.
I teraz kolejny krok robimy. Przekaż dokumenty przewozowe i skanujemy. Z boku to jest militaria.pl. Kurczę, trochę słońce, trochę cienia jest. Nie, to jest stąd. No i dalej słońce mam na dokumentach, no. Retry. No dalej jest tak. Jak to zrobić? Już tyle zrobiłam, to już zrobię resztę. O. Patrzcie, i teraz jest OK. Searching document. O, widzicie? I ono sobie rozjaśnia samo. Kolejny. Kolejny. Myślę, że nie ma podpisu na tym, tylko CMR-kę, ale widocznie tak ma być. Może nie wiedział, że się trzeba podpisać i się nie podpisał przez to? Może tak być, kurczę. No nic, prześlemy. Wiedział, że on tu tylko pracuje przez lato. Może chłopak nie wiedział czasami, że trzeba CMR-ki podpisywać oprócz podbijania. No nic, w normalnym przypadku myślę, że to byłby problem. Z LKW myślę, że to nie jest problem, bo jest tutaj cały jeszcze też system do tego. Więc no, ale trzeba zwracać uwagę jednak. No, oddawaj. I w trakcie przetwarzania i ono się teraz będzie przetwarzać jakiś czas. Zauważyłam, że dla tych tras właśnie Volvo te dokumenty się przetwarzają długo. To jest tak, że dokumenty się przetwarzają i wtedy od razu z automatu przychodzi faktura. No nie faktura, tylko nota uznaniowa. Tym się to różni, że przewoźnik już nic nie musi robić. Bo normalnie to jak się robi, tak pracuje spotowo, no to trzeba wysłać skan dokumentów, ale też trzeba wysłać, samemu zrobić fakturę i wysłać komplet. A czasami jest jeszcze tak, dużo firm wciąż tak jeszcze robi, żeby zyskać sobie jeszcze dłuższy termin płatności. To robią tak, że termin płatności się liczy dopiero od momentu dostarczenia papieru. Siema. Cześć. Cześć, co tam? Nic. No co? A nic, no, widzę, że stoisz, to mnie podjadę, przywitam się i... No. No nic. Rozładowałam się, jadę dalej. No, a ty co? A my tylko tu Szwecję ćwiczymy, wiesz? Okej. Załadunek, rozładunek? Rozładunek to mamy na tym. Jeszcze 2 Volva, Skowdę jakieś jeszcze, wiesz? No. Trochę roboty na tej Szwecji. Tak? A, no to dobrze. I 8 lat. Już na Szwecji? No, Ile płynie prom z Istad do tego, do Świnoujścia? 7 godzin. 7. Czyli tak samo jak z Trelleborga mniej Coś więcej. w podobie, no. 7-8 godzin, zależy jaki tam prom jeszcze, wiesz. No. No dobra. Właśnie dzisiaj płynę i nie pamiętam ile. Już dawno nie płynęłam. Polonią? Nie wiesz czym. A nawet nie wiem czym. A godzina? W 10:30. 30. No to konferencją. Nie wiem. Będzie statek, wjadę i pojadę, nie? No to musi liczyć sobie później tam on gdzieś 6:30 ma dopływa do tego, do portu. Okej. A, to tak dłużej. Dłużej chyba. Czyli 9 będzie. A, to fajnie. Powinna się pauza wyjść. To jeszcze lepiej. No to już wyjdzie pauza, wiesz, dzielona. To wcześniej będę, no. Dobra, trzymaj się. Powodzenia. Cześć. Gość się trochę zmieszał, ale ja tak czasami robię, bo ktoś przychodzi do mnie i mówi, no cześć, co tam? Tak jakbyśmy się znali, a my się nie znamy. Ale ja wiem dokładnie, że to chodzi o to, że po prostu no on mnie zna i ludzie do mnie dosyć często przychodzą i mówią, kurde, pierwszy raz Cię widzę w życiu, ale czuję się, jakbyśmy się znali, jakbyśmy byli znajomymi. Ja wiem, o co chodzi. Czasami ta rozmowa na początku się nie klei, nie? To się pyta, co tam, jak to po prostu starej znajomej. No i co mam opowiadać? A, wiesz, tam ostatnio pomidory posadziłam, trawnik zasiałam, coś tam pozmieniałam. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, FAB 3875, Tosio Oki,